10 najstraszniejszych rzeczy znalezionych w Czarnobylu. Miejsce 10. Samosioły. Samosioły to dawni mieszkańcy wiosek w strefie wykluczenia wokół Czarnobyla. Po ewakuacji w 1986 roku część z nich nie pogodziła się z przesiedleniem. Wbrew zakazom wracali do swoich domów, często pod osłoną nocy. Najwięcej wróciło w latach 80. i 90., gdy kontrola władz była słabsza. Początkowo było ich ponad 1000, dziś zostało tylko kilkadziesiąt osób. To głównie starsze kobiety, które wolą umrzeć u siebie niż w obcym miejscu. Uprawiają ziemniaki, hodują zwierzęta i żywią się tym, co daje skażona ziemia. Oficjalnie mieszkają tam nielegalnie, ale władze często przymykają na to oko. Ich życie stało się tematem filmów i reportaży, między innymi The Babuszkas of Chernobyl. W 2007 roku było 314 samosiołów. W 2017 ich liczba zmalała do 135. Nowsze źródła z 2025 roku potwierdzają, że liczba ta oscyluje między 130 do 150 osób. Samosioły są symbolem przywiązania do ojczyzny, uporu i życia mimo śmiercionośnych warunków. Miejsce 9. Czarnobylski grzyb. W ruinach reaktora w Czarnobylu odkryto niezwykłe grzyby, rosnące w warunkach silnego promieniowania. Najsłynniejszym z nich jest Cladosporium sphaerospermum, który potrafi przyswajać energię z promieniowania. Zamiast ginąć od promieni, grzyb rozwija się szybciej w skażonym środowisku. Naukowcy odkryli, że zawiera dużo melaniny, podobnie jak nasza skóra chroniąca przed słońcem. Melanina u grzyba działa jak antena, która zamienia promieniowanie w energię potrzebną do wzrostu. To zjawisko nazwano radiotropizmem, rzadką zdolnością organizmów. Grzyb wzbudził zainteresowanie NASA jako potencjalna ochrona astronautów przed kosmicznym promieniowaniem. Eksperymenty wykazały, że może tworzyć naturalną tarczę pochłaniającą promieniowanie. Możliwe, że w przyszłości takie grzyby będą wykorzystywane na stacjach kosmicznych czy przy podróżach na Marsa. Czarnobylski grzyb jest dowodem, że życie potrafi przystosować się nawet do najbardziej ekstremalnych warunków. Miejsce 8. Czarnobyl 2 i Duga. Czarnobyl 2 to tajna baza wojskowa, znajdująca się niedaleko elektrowni w Czarnobylu. Baza była częścią radzieckiego programu obrony i służyła do nasłuchu sygnałów radarowych w czasie zimnej wojny. Najbardziej znanym elementem bazy jest radar Duga, zwany też Okiem Moskwy. Ogromna konstrukcja przypominająca gigantyczną żelazną kratę. Radar Duga był częścią systemu wczesnego ostrzegania przed rakietami balistycznymi z USA. Duga miała ogromny zasięg, potrafiła wykrywać obiekty na tysiące kilometrów. Konstrukcja była tak wielka, że mogła być widoczna z kilku kilometrów i ważyła setki ton. System emitował potężne fale radiowe, które zakłócały normalną komunikację radiową na całym świecie. Po katastrofie w 1986 roku Czarnobyl 2 i radar Duga zostały opuszczone i całkowicie wyludnione. Oficjalne zakończenie jego działania nastąpiło w sierpniu 1988 roku, kiedy okazało się, że ze względu na wysoki poziom promieniowania obiekt nie może być dalej eksploatowany. Obecnie miejsce to jest popularne wśród urban explorerów i turystów zainteresowanych postapokaliptycznymi lokacjami. Czarnobyl 2 i Duga stały się symbolem tajemnic zimnej wojny, technologii i opuszczonych miejsc w strefie wykluczenia. Miejsce 7. Prypeć, miasto widmo. Prypeć to opuszczone miasto na Ukrainie, które powstało w pobliżu elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Miasto zostało ewakuowane 24 kwietnia 1986 roku, 2 dni po katastrofie w elektrowni. Prypeć była nowoczesnym, planowanym miastem, zamieszkałym przez około 50 000 ludzi, głównie pracowników elektrowni i ich rodziny. Po ewakuacji ulice miasta pozostały puste, a budynki nie zamieściły
zamieszkane, co nadało mu miano miasta widmo. W Prypeci widać opuszczone szkoły, przedszkola, sklepy i parki rozrywki, które nagle zatrzymały się w czasie. Charakterystycznym symbolem miasta jest opustoszałe diabelskie koło w wesołym miasteczku, które nigdy nie zostało użyte po katastrofie. Roślinność w wielu miejscach przerasta budynki i ulice, tworząc surrealistyczny krajobraz. Prypeć jest teraz częścią strefy wykluczenia, a wejście do miasta jest możliwe tylko z przewodnikiem. Miasto przyciąga eksploratorów miejskich, fotografów i turystów, którzy chcą zobaczyć miejsce, gdzie czas zdaje się zatrzymać. Prypeć stała się symbolicznym świadectwem katastrofy w Czarnobylu, pokazując dramat ludzi i wpływ promieniowania na życie i środowisko. Miejsce szóste: lalki i maski. W opuszczonych domach, przedszkolach i szkołach znaleziono porzucone lalki, które dzieci zostawiły po ewakuacji. Niektóre lalki mają poplamione lub zabrudzone ubrania, co podkreśla upływ czasu. Oczy lalek często wydają się wpatrywać w obserwatora, co tworzy niepokojący efekt. Wiele lalek leży na podłodze lub w kątach pomieszczeń, tak jakby właściciele nagle je porzucili. Niektóre lalki mają uszkodzone twarze lub oderwane kończyny, co dodaje im dramatyzmu. Lalki są często tematem fotografii eksploratorów miejskich, dokumentujących opuszczone miejsca. Są symbolem utraconego dzieciństwa i życia sprzed katastrofy. Niektóre z nich zachowały się w zaskakująco dobrym stanie, mimo ponad 30 lat opuszczenia. Maski gazowe były powszechnie używane podczas ewakuacji i w czasie awarii. W strefie znaleziono je w szafach, piwnicach i szkołach, często pokryte kurzem i rdzą. Maski dziecięce były czasem przymocowane do małych lalek, co tworzy surrealistyczny obraz. Niektóre maski zachowały gumowe elementy, mimo że minęło ponad 30 lat. Maski gazowe są symbolem zagrożenia promieniowaniem i dramatycznej ewakuacji. Wiele z nich ma metalowe części i filtry, które uległy częściowej korozji. Maski były czasem porzucone w pośpiechu, co pokazuje nagłość katastrofy. Eksploratorzy uważają, że maski gazowe w połączeniu z lalami tworzą jedne z najbardziej upiornych scen w strefie. Niektóre maski są częścią kolekcji muzealnych i wystaw poświęconych Czarnobylowi. Maski gazowe wciąż przypominają o strachu, chaosie i dramatycznych wydarzeniach z 1986 roku. Miejsce piąte: reaktor i promieniowanie. Elektrownia jądrowa w Czarnobylu miała łącznie 4 reaktory RBMK. W momencie katastrofy 26 kwietnia 1986 roku reaktor numer 4 uległ katastrofie i został całkowicie zniszczony, a dziś jest przykryty kopułą Arka. Pozostałe reaktory numer 1, 2 i 3 kontynuowały pracę przez wiele lat po awarii. Reaktor numer 2 został zamknięty w 1991 roku po serii mniejszych awarii i problemów technicznych. Reaktor numer 1 zakończył pracę w 1996 roku, a reaktor numer 3 w 2000 roku, zamykając w pełni elektrownię. Obecnie żaden reaktor w Czarnobylu nie jest aktywny ani produkcyjny. W okolicach elektrowni działają jedynie instalacje badawcze i monitorujące poziom promieniowania. Po awarii reaktor numer 4 został otoczony tymczasowym sarkofagiem, który miał zatrzymać rozprzestrzenianie się promieniowania. Tymczasowy sarkofag z czasem zaczął ulegać korozji i pęknięciom, co groziło kolejnym wyciekiem promieniowania. W 2016 roku nad reaktorem zamontowano nową konstrukcję, kopułę Arka New Safe Confinement. Arka jest ogromną stalową konstrukcją o długości około 165 metrów i wysokości 108 metrów, ważącą ponad 36 tysięcy ton. Kopuła została zaprojektowana, aby trwale izolować reaktor i powstrzymać emisję promieniowania na wiele dziesięcioleci. Arka pozwala też na bezpieczny demontaż starego sarkofagu i fragmentów reaktora wewnątrz konstrukcji. Konstrukcja jest bardzo wytrzymała i odporna na wstrząsy, burze i trzęsienia ziemi. Pomimo tragicznej historii reaktora numer 4, dzięki Arce, miejsce to jest teraz bezpieczniejsze dla
dla środowiska i badaczy, chociaż nadal objęte wysokim promieniowaniem. Promieniowanie w strefie Czarnobyla pochodzi głównie z radioaktywnych izotopów uwolnionych podczas katastrofy, takich jak Cez-137, Strontium-90 i Pluton. Cez-137 ma okres półtrwania, czyli połowicznego rozkładu około 30 lat, co oznacza, że jego poziom spada o połowę w tym czasie. Strontium-90 również ma okres półtrwania około 29 lat, a Pluton 239 aż 24 tysiące lat, co sprawia, że niektóre miejsca pozostaną skażone przez tysiące lat. Naukowcy monitorują poziom promieniowania na bieżąco i przewidują, że niektóre części strefy mogą pozostawać niebezpieczne dla ludzi przez kilkaset lat, a w ekstremalnych przypadkach tysiące lat. Miejsce czwarte: Mothman w Czarnobylu. Mothman to legendarny, tajemniczy stwór o skrzydłach i czerwonych oczach, znany z amerykańskich legend, ale podobne opowieści pojawiają się także w Czarnobylu. Po raz pierwszy w strefie Czarnobyla został zaobserwowany przed katastrofą w 1986 roku. Niektórzy twierdzą, że jego obecność zwiastuje nieszczęścia lub katastrofy w strefie. Eksploratorzy twierdzą, że widzieli tajemnicze duże sylwetki w nocy, które przypominają Mothmana. Świadkowie opisują czerwone świecące oczy w ciemnych lasach otaczających strefę. Podobno Mothman w Czarnobylu pojawia się w pobliżu opuszczonych budynków i elektrowni, często tam, gdzie promieniowanie jest najwyższe. Historie o Mothmanie w Czarnobylu są często powiązane z legendami o duchach i zjawiskach paranormalnych. W sieci krążą zdjęcia i nagrania, które rzekomo pokazują tajemniczego stwora wśród ruin Prypeci. Niektórzy badacze uważają, że opowieści o Mothmanie są formą miejskiej legendy. Pojawienie się Mothmana w Czarnobylu jest często kojarzone z nocnymi wędrówkami eksploratorów i ich wyobraźnią. Bez względu na prawdziwość, historia Mothmana w Czarnobylu dodaje strefie aurę tajemnicy i strachu, czyniąc ją jeszcze bardziej fascynującym miejscem dla poszukiwaczy sensacji i zjawisk paranormalnych. Miejsce trzecie: Czerwony Las. Czerwony Las to obszar lasu sosnowego, znajdujący się tuż przy elektrowni w Czarnobylu. Nazwa pochodzi od koloru igliwia, które po katastrofie w 1986 roku przybrało czerwono-brązowy odcień. Drzewa zginęły w wyniku bezpośredniego napromieniowania podczas wybuchu reaktora. Obszar został całkowicie ewakuowany i odcięty od ludzi, tworząc jedną z najbardziej skażonych stref na świecie. Gleba w Czerwonym Lesie zawiera bardzo wysokie poziomy Cezu-137 i Strontium-90. W latach po katastrofie las był objęty naturalnym procesem rozkładu, ale promieniowanie spowalniało rozkład materii organicznej. Obecnie Czerwony Las jest częścią strefy wykluczenia i popularnym miejscem badań naukowych. Naukowcy badają tam mutacje roślin i zwierząt, które przystosowują się do ekstremalnego promieniowania. W Czerwonym Lesie odkryto także radioaktywne grzyby i mchy, które przyswajają promieniowanie. Las stał się symbolem mocy promieniowania i siły natury, która potrafi przetrwać nawet katastrofę nuklearną. Miejsce drugie: Stopa Słonia. Stopa słonia to potoczna nazwa gigantycznej bryły, radioaktywnego materiału, która powstała po wybuchu reaktora w Czarnobylu. Jest to stwardniała masa stopionego paliwa jądrowego, betonu i metalu z rdzenia reaktora. Powstała w wyniku wysokiej temperatury podczas katastrofy, która stopiła elementy reaktora. Bryła waży około 2 ton i wygląda jak zdeformowana noga słonia, stąd nazwa. Materiał ten jest skrajnie radioaktywny i niebezpieczny dla zdrowia. Wystarczy kilka minut blisko niego, by otrzymać śmiertelną dawkę promieniowania. Znajduje się w piwnicach reaktora lub w jego pobliżu. Trudno dokładnie określić jego położenie. Stopa słonia jest jednym z głównych dowodów ekstremalnej siły katastrofy. Naukowcy badają ją, aby lepiej zrozumieć stopione rdzenie reaktorów i procesy topnienia paliwa. Bryła jest również nazywana czarnobylską lawą ze względu
względu na konsystencję i wygląd. To jeden z najbardziej przerażających artefaktów katastrofy. Symbol, że natura i technologia mogą stworzyć coś trwałego, śmiertelnego i niebezpiecznego na dziesiątki tysięcy lat. Miejsce pierwsze. Zmutowane zwierzęta. Po katastrofie w 1986 roku fauna w strefie wykluczenia została wystawiona na wysokie promieniowanie, co spowodowało liczne mutacje. Naukowcy odnotowali zmiany w wyglądzie i zachowaniu zwierząt, takich jak świnki morskie, myszy, lisy czy jelenie. Niektóre zwierzęta miały nieproporcjonalnie duże lub zdeformowane kończyny. Wiele osobników rodziło się z anormalnymi oczami, uszami lub kręgosłupami. Najbardziej znane są przypadki zmutowanych żab i ryb, które miały dodatkowe kończyny lub zdeformowane głowy. Sumy w rzece Prypeć i chłodzącym stawie elektrowni osiągają długość od 2 do 3 metrów. Ich imponujący rozmiar to efekt długowieczności, braku drapieżników i obfitości pożywienia, a nie promieniowania. Badania wykazały też zwiększoną liczbę nowotworów u niektórych gatunków. Niektóre zwierzęta, np. wilki i jelenie, rozwinęły odporność na promieniowanie, przystosowując się do ekstremalnych warunków. Ptaki w strefie często miały problemy z lęgami i rozwojem piskląt, a pióra u niektórych przybierały dziwne kolory. Nietoperze i ssaki drapieżne wykazywały zmiany w zachowaniach łowieckich i orientacji przestrzennej. Część mutacji była śmiertelna lub obniżała szanse przeżycia. Inne natomiast umożliwiały przetrwanie w skażonym środowisku. Zmutowane zwierzęta stały się symbolem potęgi promieniowania i zdolności natury do przystosowania się. Strefa wykluczenia jest dziś jednym z nielicznych miejsc na świecie, gdzie naukowcy mogą obserwować skutki radioaktywności na dziką przyrodę w naturalnym środowisku. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.